Tą 2,5 kW przenośną stacją zasilania bez najmniejszego problemu zasilicie cały swój dom, wszystkie elektronarzędzia, zabierzecie sobie ją na jakąś wyprawę czy piknik i razem z tym panelem 200W macie niezależną, swoją własną prywatną elektrownię. To wszystko będzie w tym odcinku. Zapraszam. Kolejna przenośna stacja zasilania, ale to nie jest zwykła przenośna stacja zasilania. To jest największa przenośna stacja zasilania, jaką testowałem na swoim kanale. 2500 W na wyjściu. Wszystkie te 4 gniazdka to jest 230 V, pełna sinusoida, więc tutaj można podłączyć każdy rodzaj elektroniki. Nie ma się co przejmować, że coś nam się spali, nie wiem, jakiś laptop czy komputer. Nic z tych rzeczy. Tutaj po prostu można spokojnie podłączyć wszystko. Wszystko to będzie zasilane, tak samo jak z sieci, bez żadnych obaw. Sprawdzałem, działa, wszystko Wam zaraz pokażę. Oczywiście sekcja USB, sekcja DC, tak jak w każdej innej stacji. No i oczywiście ten ultra lekki, przenośny panel, który ma 5 mm grubości i 200 W mocy na wyjściu. Zaraz to wszystko przetestuję. Wtyczki standardowo MC4, także jest tutaj pewien standard zachowany. Natomiast z drugiej strony żółta wtyka wygląda jak XT60. Dzisiaj błękitne niebo, super słońce, super przejrzystość. Ustawiłem sobie panel tak jak widać. Oparłem o leżak. No cóż, no liczy się mobilność, prawda? Podłączyłem go do stacji tutaj i w tym momencie, słuchajcie, chciałem sprawdzić po prostu, jaki będzie maksymalny prąd, jakie będzie maksymalne ładowanie. No i wychodzi tak 180 W na wejściu średnio, także robi robotę. Naprawdę działa doskonale. Można sobie tą stację naładować do pełna albo po prostu podłączyć coś pod nią i jednocześnie korzystać z tego, że świeci słońce, żeby ją doładowywać. Właśnie sobie wszedłem do domu i dzięki temu, że stacja może być obsługiwana zdalnie przez apkę, to podglądam sobie, jak wygląda proces jej ładowania na telefonie. Ustawiłem sobie teraz w takiej konfiguracji poziomej, żeby po prostu łatwiej to było ustawić, no bo mniej się po prostu wygina, łatwiej oprzeć sobie tak jak teraz i ładowanie też tak 170 W, mniej więcej 168, 171, tak sobie mruga, także naprawdę ten panel daje radę całkiem nieźle, także można sobie tą stacyjkę doładowywać, ładować, korzystać z niej. Pojemność 2016 Wh, czyli całkiem sporo, to jest taki magazyn 2 kW w zasadzie. Takie urządzenie możecie sobie zabrać do kampera, zamontować panel na dachu i macie niezależny prąd. Możecie sobie gotować ile chcecie z tego, bo z tą pojemnością i z tą mocą naprawdę można wiele. Chciałem nagrać odcinek w plenerze, to znaczy znaleźć sobie miejsce, w którym będę mógł sobie rozłożyć przenośną stację, panel, zrobić sobie herbatkę, posiedzieć. Niestety wszystkie miejsca, które mi są znane w mojej okolicy, były totalnie pozajmowane. Na szczęście wyczaiłem dzięki temu nową miejscóweczkę. Totalnie cicho, las z obydwu stron, przede mną rzepak, no jest po prostu cudownie. Podłączyłem sobie już tutaj panel. Stacja się ładuje, właśnie tutaj stoi za panelem. Zaraz zamontuję ją jeszcze na dachu, żeby zobaczyć, jak wygląda ładowanie. Chociaż pod takim kątem jak teraz, wydaje mi się, że będzie najlepsze to ładowanie, no ale trzeba sprawdzić montaż na dachu. No a później oczywiście herbatka, chillaucik. Tam mamy 133 W ładowania w tym momencie. No to co? Trzeba podpiąć po prostu czajnik. Na razie sobie postawimy gdzieś tutaj blisko, bo przewód jest niedługi. No nie będę stawiał tutaj czajnika, po prostu niech sobie stoi tutaj przed stacją. I ładujemy, gotujemy. 1920 W, proszę bardzo. No i woda na herbatkę się gotuje. A w międzyczasie 133 W ładowania jest ze słońca, także to się wszystko uzupełnia. Także to, co pobiorę sobie tutaj, to się uzupełni wszystko ze słoneczka. Proszę bardzo, już się woda zagotowała. Nie wiem, czy zdążę pokazać. Słyszycie to? No i super. Proszę bardzo. Bez ściemy. Herbatka się pięknie tutaj parzy. Herbatka wypita. Przerzucę sobie teraz ten panel na dach.
po prostu tak sam dla siebie, żeby sprawdzić, czy to będzie działać. Może w ten sposób. No nie będę z tym jechał, co prawda, więc to też nie ma co przesadzać, ale w zestawie są rzepy po prostu, więc od razu wypróbuję, czy to będzie ok, czy nie. Zobaczcie, trzyma się spoko. Tak wygląda z bliska panel na dachu, przymocowany na 2 rzepy, po prostu po to, żeby nie zwiał go podmuch wiatru jakiś, w razie czego. Oczywiście lepiej się to sprawdzi, gdy słońce jest w zenicie niż teraz, no ale tak testowo. Dobra, i teraz mamy taką opcję, że puszczam sobie tutaj przewód pod relingiem. No i proszę bardzo, powinno się zaraz zacząć ładować. Ładuje się. I to powiem szczerze nieźle. 50 watów. 48, 49, 50, tak sobie po prostu skacze. Wydaje mi się, że ta opcja z panelem na dachu jest taka bardziej estetyczna i raczej taką bym wolał uskuteczniać, niż stawiać stację i panel oparty o nią na trawie. Jeszcze jakieś robaki by tam weszły czy coś, a tak to przynajmniej mamy panel na dachu, nie rzuca się w oczy, stacja w bagażniku, no chyba że macie kampera, to w kamperze. Kurde, własna elektrownia na kółkach. I ktoś tutaj może powiedzieć, no ale po co komu przenośna stacja zasilania? Przecież są agregaty, które również są przenośne. No właśnie, po co? Otóż po to, że to urządzenie po pierwsze jest bardziej niezależne niż agregat na przykład, który jednak trzeba zatankować. Jak sobie przypomnę, gdy była informacja tylko o podwyżce paliwa, jakie były korki na stacjach i tego paliwa praktycznie nie dało się zatankować, no trzeba było ileś tam godzin odstać, to co dopiero w razie W, to ja sobie nie mogę wyobrazić, no chyba że ktoś ma zbiorniki zatankowane zawsze, po prostu jest wyszykowany na tak zwane W. Otóż taka stacja jest na tyle niezależna, że macie panel słoneczny do niej. Tak jak teraz, ta stacja mi się naładowała w ciągu dnia do pełna. W zasadzie kończy się już ładować, jakieś tam procenty zostały. Także za prądem ze słońca no nie trzeba stać w kolejce. On po prostu jest. No chyba że nie świeci słońce, ale no raczej świeci to słońce. Kiedyś w końcu zaświeci. Ostatnio ktoś mnie nawet zapytał, czy może sobie przenośną stacją zasilania zasilić dom, który niestety nie można podłączyć do sieci energetycznej. Nie wiem, o jaki domek chodziło, czy tutaj jakiś letniskowy, nieważne. W każdym razie oczywiście taką małą stacją zasilania można zasilić, bo ja zasilałem swój dom, natomiast tego prądu na jakoś specjalnie długo nie wystarczy. Natomiast z taką pojemnością jak tutaj, no można troszeczkę poszaleć już. W tym momencie jest prąd z sieci wyłączony. Przełączam sobie na zewnętrzne źródło zasilania, czyli na agregat. Mój falownik od fotowoltaiki daje znać, że nie ma prądu w sieci, no ale i tak go muszę całkowicie odłączyć. Tutaj mam gniazdo do zewnętrznego zasilania swojego całego domu. Wtyka wpięta. Tu mam końcówkę przewodu, który ma, nie wiem, z 10 metrów niestety, ale przewidziane to było pod agregat i to całkiem niemały. Przydawał się wiele razy, szczególnie na budowie, natomiast teraz, gdy tylko jest jakaś drobna awaria prądu, to używam po prostu przenośnej stacji zasilania. Nie chce mi się czegoś takiego wytaszczać przed dom, no bo w garażu tego nie będę odpalał, a to waży tak dużo, że po prostu mi się odechciewa. Natomiast taka stacja może sobie stać spoko w garażu. Wystarczy teraz, że wkładam sobie tą wtyczkę do obojętnie którego gniazdka, uruchamiamy sekcję AC, chwilę trzeba poczekać i w momencie, gdy się uruchomi już sekcja AC, no to cały prąd, który będę miał w domu, wędruje z tej stacji. W tym momencie załączyło się światło w garażu, czyli wszystkie gniazdka w domu, wszystkie światła zasilane są z tej stacji. Jakoś specjalnie dużo ten mój dom w tym momencie nie konsumuje tego prądu, ale muszę to zmienić. Powłączam troszeczkę urządzeń, telewizory, komputery i co tam jeszcze można. I indukcję. Spróbujemy zagotować sobie wodę, korzystając z prądu z tego urządzenia. Jedziemy. Pstryk światełko. A co? Niech świeci. Proszę bardzo. Telewizor chodzi. Chodzi. Żeby nie było, nie to, że jest 12:02 w południe, tylko po prostu zresetował się zegarek w mikrofali. No i słuchajcie, to co mnie ciekawi najbardziej, czyli indukcja. Ciekawe, czy pójdzie. Uwaga. Najwyżej się zabezpieczenie jakieś tam włączy w stacji. Na maksa. 15 to jest max. Kurde, działa. Idziemy sprawdzić, ile poboru jest. No, słychać, że stacyjka troszeczkę bziuczy. Wentylatorek. Tutaj jest.
i w tym momencie mamy poboru 1643 W. Myślę, że ekspres do kawy jakoś dużo prądu akurat nie pobiera, no ale warto sprawdzić wszystkie te urządzenia, żeby w razie braku prądu po prostu wiedzieć, na czym się stoi i na co sobie można pozwolić. Wszystkie światła podpalam w całym domu. Drugi telewizorek też odpaliłem. Moje stanowisko również odpalone. Komputerek, wszystko działa. No i teraz pasowałoby sprawdzić, ile to wszystko pobiera. Zobaczcie, mam odpalone 2 telewizory, światła w całym domu, komputer. Nie wiem, co tam jeszcze chodzi, to chodzi. Jest 565 W w tym momencie poboru. Gdyby to była noc, no to wiadomo, dom by był rozświetlony, wszystko by działało jak należy. Telewizory jakoś specjalnie dużo nie pobierają tego prądu. Całe oświetlenie w domu jest LEDowe, więc no mniej więcej tak to wygląda, jak wygląda. Szacowany czas pracy na takim poborze w tym momencie to jest 2 godziny. Oczywiście w ciągu dnia warto sobie podłączyć panel słoneczny, żeby rekompensować utratę tej energii energią słoneczną. Proste. Będzie tego. Nie wiem, jak to się stało, ale zapomniałem przedstawić Wam jednej z najważniejszych cech tego panela, a mianowicie posłuchajcie tego. Słyszycie to? Tak jakby się wyginała blacha. Właśnie o to tutaj chodzi. Ten panel jest mega, zobaczcie, elastyczny, także bez problemu można sobie go zamontować na jakiejś takiej wypukłej powierzchni, na przykład na powierzchni dachu przyczepy kempingowej czy kampera, bo przeważnie one są takie delikatnie półokrągłe, czy po prostu na jakiejś innej powierzchni, która nie jest super płaska. Poza tym ten panel waży 4 kg, także jedną ręką bierzecie i idziecie z tą elektrownią słoneczną sobie w plenerek. Zapomniałem wspomnieć, że jeśli jesteście zainteresowani zakupem takiej czy innej stacji z Allpowersa, to na wszystkie te stacje przewidziana jest zniżka, a link macie w opisie tego filmu. Warto skorzystać. Testujemy elektronarzędzia. No i tak, słuchajcie, mamy tutaj moje elektronarzędzia. Nie są to wszystkie elektronarzędzia, które posiadam, ale nic mocniejszego oprócz tego już nie mam. Jest tutaj tak, piła łańcuchowa elektryczna, mała szlifierka kątowa, duża szlifierka kątowa na te duże tarcze, opalarka, no i oczywiście wiertarka. Zaraz wszystko po kolei podłączę, zobaczymy, jak ta stacja sobie z tym poradzi. Dobra, włączone. Uruchamiamy sekcję AC i na pierwszy ogień podłączam sobie małą wiertarkę. Zobaczymy, czy działa i ile W pobiera. Uwaga. Ja tu widziałem maksymalnie 430 W, śmiga, nie ma problemu. Na razie nie będę odłączał może. Podłączę sobie teraz opalarkę pod drugie gniazdo. Akurat się włączyła, była włączona. O kurczę, 1445 W i to jest na dwójce już, bo na jedynce czerpie, uwaga, 797 W, a na dwójce 1444 W. Także opalareczka, proszę zobaczyć. Dobra, mi się kamera spierniczy. Działa. Następna rzecz, to podłączymy może mała szlifierka kątowa. Proszę bardzo. Wszystko jest ok. Uruchamiamy. I mamy 345 W było, ale ten impuls pierwszy, czyli na starcie to było chyba, nie wiem, 500 albo 600. Trzeba by później zobaczyć na filmie. Następna rzecz. Teraz, proszę Państwa, piła łańcuchowa. Tylko że mam taki malutki, króciutki przewód do niej, więc nie wiem, jak ja to zrobię. Może przejdę z drugiej strony. Dobra, piła podłączona. Uwaga. ...900 W, słuchajcie, a 1000 coś było na starcie. I ostatnia rzecz, to jest duża szlifiera. Uwaga, tu może być sporo na rozruchu, no ale zobaczymy, czy pójdzie, czy nie pójdzie. Działa.
No i tak jak było widać, 900 W poboru na dużej szlifierce, natomiast na początku chyba 1000 coś było. Wiadomo, w piku zawsze jest więcej przy takich urządzeniach. No i ten test miał właśnie udowodnić to, czy takie elektronarzędzia bez problemu mogą być zasilane tą stacją, więc jeśli ktoś pracuje na przykład w terenie na podobnych narzędziach, no to ma odpowiedź na pytanie, czy taka stacja jest w stanie je zasilić po prostu. I jeszcze na koniec testu mały bonusik. 2000 W grzejniczek, taka tak zwana farelka typowa, czyli 2000 W. No załóżmy, że jest zima, jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji ekstremalnej i mamy tą stację, jest nam zimno i mamy taki grzejniczek. Też warto by sprawdzić, jak to działa, czy to działa. Dobra, pierwszy stopień to będzie gdzieś z 1000 W. Zobaczmy, 975 W. Grzeje. Drugi stopień, czyli dwie grzałki, 1924 W. No teraz to już jest naprawdę gorące powietrze. No i co? Można ogrzewać taką stacją pomieszczenie. Także zobaczcie, jesteśmy w stanie zasilić taki grzejniczek taką stacją i troszkę się ogrzać. To jeszcze na szybko pokażę Wam, co się dokładnie znajduje tutaj na frontowej części stacji, no i po bokach. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, przynajmniej dla mnie, to jest ta sekcja USB, gdzie znajdują się dwa super szybkie gniazda USB-C, czyli 100W. Super sprawa do ładowania dronów, czy po prostu jakichś innych urządzeń, które potrzebują naprawdę dużej mocy ładowania. Później mamy 4 gniazda USB-A, natomiast te dwa są 18W, te dwa są 12W, a tutaj się uruchamia tą sekcję. No i z drugiej strony mamy sekcję DC, czyli 12V, 10 A. Przede wszystkim gniazdo zapalniczki, to jest super sprawa dla osób, które często podróżują, jeżdżą gdzieś kamperami, używają na przykład lodówek turystycznych, które często podłącza się właśnie pod to gniazdo. No i dwa gniazda 10A, takie 12V, także też super sprawa, żeby sobie podłączyć jakieś urządzenia 12V. A na wyświetlaczu oczywiście znajdują się takie informacje jak aktualna moc wejściowa, moc na wyjściu, szacowany na podstawie aktualnego stanu baterii i poboru mocy czas pracy stacji, no i oczywiście to, które sekcje są aktualnie włączone. Następna rzecz znajduje się z drugiej strony. Tutaj, jeśli sobie naciśniemy tą klapkę, tu mamy dwa gniazda na ekspandery bateryjne, czyli takie dodatkowe baterie, które można podłączyć pod tą stację, żeby po prostu zwiększyć ich pojemność. Także jest taka opcja. W innych stacjach tego akurat nie widziałem, natomiast tutaj to jest, no bo wiadomo, gruby sprzęt. A z drugiej strony mamy tak, to przede wszystkim gniazdo XT60, czyli to jest to gniazdo, pod które wpinałem panel solarny, którym ładowałem tą stację, i trójpinowe gniazdo na standardowy taki komputerowy kabel, którym zasila się po prostu tą stację z gniazdka. Czyli żeby naładować tą stację z sieci, wystarczy sobie tutaj trójpinowy kabelek wpiąć i ładujemy ją po prostu w domu z sieci. A z tyłu znajdziecie dokładną specyfikację i wszelkie informacje odnośnie tej stacji razem z QR-kodami, które są potrzebne, żeby ściągnąć aplikację na Androida czy iPhone'a, żeby obsługiwać tą stację zdalnie. A ta aplikacja wygląda tak. Najpierw sobie muszę włączyć Wi-Fi i Bluetooth. No i teraz tak, po włączeniu aplikacji All Power wchodzimy sobie w naszą stację i mamy takie informacje jak na wyświetlaczu w zasadzie, czyli aktualny jej stan naładowania, aktualna moc na wejściu, aktualna moc na wyjściu, no i oczywiście sterowanie poszczególnymi sekcjami. Można sobie, akurat widzę, że są włączone, więc można sobie wyłączyć na przykład sekcję USB, sekcję DC, która nam jest w tym momencie niepotrzebna, a na przykład włączę sobie sekcję AC, czyli te gniazdka 230V. Już się uruchomiły, także to jest super sprawa, żeby po prostu nie musieć do tej stacji dochodzić, żeby sobie włączyć lub wyłączyć jakieś tam poszczególne sekcje. Można sobie jeszcze zmienić tutaj tryb pracy z 50 na 60 Hz, ale ja zostawiam na 50, bo nie ma takiej potrzeby. Jest jeszcze tutaj możliwość sterowania tą stacją zamiast Bluetootha przez Wi-Fi, także opcji jest wiele. Przy okazji sprawdzę sobie, czy na pewno to gniazdo USB-C jest takie super szybkie 100W. Mam tutaj mój super power bank, który może być ładowany prądem 100W przez USB-C. Zaraz wszystko się okaże. Uwaga, mierzymy. O kurde. O kurde. 91, 92 W, z tym, że ten powerbank akurat nie jest jakoś mega rozładowany, więc pewnie więcej nie przyjmie w tym momencie, bo tu już jest ta krzywa ładowania, wiecie, to już jest końcówka, ale pierwszy raz widzę na wyświetlaczu tego powerbanku, który ma tutaj wszelkie informacje na temat ładowania, rozładowywania,
90 parę watów. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać. Jeśli widać, to spoko, jeśli nie widać, to sorry. Ale faktycznie, to gniacho ładuje naprawdę dużą mocą. Dobra, musiałem to wyłączyć, bo by mi tutaj za bardzo bziuczało. Chciałem powiedzieć jeszcze o kilku rzeczach. Przede wszystkim ładowanie tej stacji kablem sieciowym to jest, słuchajcie, maksymalnie do 1500 watów. Także ta stacja naprawdę potrafi się bardzo szybko naładować z takiego gniazdka sieciowego. Natomiast jeśli byście chcieli podłączyć sobie po prostu panele słoneczne, żeby ładować ją, to maksymalnie można mieć taki zestaw 1000 watów w panelach i ta stacja to obsłuży, także to też jest mega sprawa. Druga sprawa to jest BMS, który tutaj zarządza energią tej stacji, a w tej stacji znajdują się akumulatory LiFePO4, czyli najlepsze, jakie można sobie wyobrazić. No lepszych po prostu nie ma niż LiFePO4. To jest 3500 mniej więcej cykli takiego naprawdę użytkowania codziennego, czyli około 10 lat. One są nie do zarypania. Poza tym cały ten system czuwa nad bezpieczeństwem. Przede wszystkim nie zrobicie tutaj jakiegoś zwarcia. Nie ma tutaj możliwości, żeby były jakieś przepięcia, jakieś przeładowanie tej stacji i inne sprawy, czy na przykład ma zabezpieczenia temperaturowe, czyli na przykład jak jest za zimno albo za ciepło, no to ta stacja nad tym wszystkim czuwa, także naprawdę inteligentna sprawa. Oczywiście ta stacja, tak samo jak R600, którą testowałem na swoim kanale, super działa w trybie UPS-a, czyli podłączamy sobie zasilanie z sieci do stacji. Do stacji tutaj, pod któreś te gniazdka podłączamy jakieś wrażliwe urządzenia, które muszą mieć ciągłość pracy, nie wiem, może jakieś serwery, może komputery i tak dalej. I w przypadku po prostu braku prądu w sieci nawet tego nie odczujemy, to jest czas reakcji 15 milisekund. Sprawdzałem, naprawdę działa. Nawet z R600 super to działa i w ogóle wszystkie stacje z serii R SolPowersa to są stacje, które najlepiej pracują w trybie UPS-a. I to jest potwierdzone, sprawdzone przeze mnie. No i na podsumowanie tego odcinka powiem Wam zupełnie szczerze, że mając taką stację zasilania w domu, naprawdę czuć pewne bezpieczeństwo energetyczne, czuć po prostu spokój, że w razie czego jesteśmy bezpieczni, jesteśmy zabezpieczeni, no bo bez tego prądu w dzisiejszych czasach no ciężko by było nam żyć. Już tak bardzo żeśmy się do tego przyzwyczaili, że no nie będziemy jakichś ognisk palić, czy... Oczywiście są różne metody, ale no, to jest najbardziej cywilizowana. Po prostu kupujemy coś takiego, mamy swój prąd ze swojej elektrowni słonecznej, jesteśmy niezależni i to taki produkt właśnie jest skierowany do osób, które potrzebują takich rzeczy jak to. Natomiast, tak jak wspomniałem na początku, osoby, które gdzieś tam podróżują, jeżdżą kamperami i tak dalej, też często używają właśnie tej stacji, bo oprócz tego, że mogą sobie zasilić w środku w kamperze czy w przyczepie kempingowej różne rzeczy, to mogą sobie po prostu wziąć je w plener. No i z takim panelem oczywiście doładowywać również w plenerze tą stację, także jest to taki all-in-one, kompletny zestaw, który zapewni nam po prostu prąd zawsze i wszędzie, gdzie tylko będziemy. Także jeszcze raz przypomnę, że link do tej i innych stacji SolPowersa macie w opisie filmu, warto skorzystać. To tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w następnym. Cześć!